Nawet jeżeli zarabiasz tą polską pensję, za którą nie jest Cię stać poszaleć we Włoszech czy na Lazurowym Wybrzeżu, przyjeżdżając do Malezji, możesz się poczuć jak prawdziwy Bogol, jak Angol, który przyjeżdża do Krakowa na rynek i bawi się, jakby to miała być jego ostatnia noc w życiu. Kolejnym plusem Malezji jest fakt, że Polacy nie potrzebują tutaj wizy. Możemy jednorazowo przebywać tutaj aż do 90 dni. Wiele osób zadaje mi bardzo często pewne pytanie. Jakie miejsce, jaki kraj poleciłbym na spędzenie wakacji, urlopu lub wyjazd na jakiś dłuższy pobyt, na przykład zdalnej pracy przez internet? Często też pada pytanie, jaki kraj najbardziej mi się podobał ze wszystkich, które odwiedziłem. A było ich, nie wiem, chyba coś koło 70 już. Nie liczę tego, nie mam zamiaru bić żadnych rekordów, ale jeżeli słyszę tego typu pytania, tak zawsze bez zastanowienia odpowiadam od razu, że jest to Malezja. Jak dla mnie jest to najlepszy kraj, czy to do spędzenia urlopu, czy to wyjazdu na nieco dłużej. Dlaczego? O tym powiem Wam w dalszej części tego filmu. Dlaczego Malezja? Przede wszystkim bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Oczywiście jest na świecie wiele krajów tańszych, na przykład Indie, Bangladesz, Kambodża, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy chce dla oszczędności wychodzić ze swojej strefy komfortu, mieszkać w schowku na szczotki, jeść jedzenia w warunkach urągających jakimkolwiek standardom sanitarnym i tak dalej. Więc jadąc gdzieś na wakacje, nie chodzi tylko o to, żeby było tanio, tylko też, żeby było w miarę komfortowo i człowiek czerpał z tego przyjemność, a nie przeżywał prawdziwy survival, który ja też lubię przeżyć od czasu do czasu, co zresztą możecie obejrzeć na tym kanale, ale jeżeli chcę gdzieś odpocząć, tak nie chcę już tak do końca wychodzić ze swojej strefy komfortu, spać pod mostem i tak dalej. Dlatego według mnie Malezja ma jeden z najlepszych stosunków jakości do ceny. Podobny stosunek jakości do ceny mógłbym powiedzieć, że jest na przykład na Bali, ale niestety tam ludzie są bardzo męczący i ci ludzie potrafią obrzydzić jakikolwiek pobyt, przynajmniej mi. Mnóstwo wszelkiej maści oszustów, naciągaczy, naganiaczy, nie można przejść spokojnie ulicą, bo ciągle cię ktoś zaczepia. W Malezji ten problem nie występuje. Nigdy mnie tutaj nawet nie próbowano oszukać, nigdy mnie tutaj nie okradziono. Są osoby, spotykałem w internecie, które się wypowiadały, że spotkało ich tutaj coś złego. Wiadomo, wszędzie może nas spotkać jakieś nieszczęście, ale mnie przez wiele lat spędzonych w Malezji naprawdę nic złego się tutaj nie przytrafiło. Malezja też jak dla mnie wygrywa stałym klimatem przez cały rok, gdyż przez cały rok mamy tutaj taką samą temperaturę, zarówno za dnia, jak i nocą. Stąd możemy sobie tutaj jechać w jednym zestawie ciuchów, wyłącznie letnich, i nie będziemy musieli zakładać nic na siebie ani nocą, ani dniem. Coś, czego bardzo mi brakuje w Europie. Wszyscy wiemy o tym, że jak wychodzimy z domu w Polsce, może być gorąco, a za kilka godzin trzeba już nakładać kurtkę. Pogoda się potrafi tak szybko zmienić. Tutaj czegoś takiego nie ma. Nawet nad ranem, w tych najzimniejszych godzinach, nie odczujemy żadnego chłodu. Jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, tak, Malezja dla mnie jest jednym z najlepszych miejsc na świecie pod tym względem. Tutaj możemy przespać się w bardzo komfortowych hotelach za relatywnie niewielkie pieniądze, za 1/3, 1/4 ceny, którą normalnie zapłacilibyśmy za tego typu noclegi w Europie. Nie znam innego miejsca na świecie, gdzie w tropikach możemy przespać się za równowartość
pokoju w standardzie akademika z PRL-u, w apartamencie na 50. piętrze z dostępem do basenu, z przepięknym widokiem na panoramę Kuala Lumpur. I tego typu apartamenty tutaj są naprawdę niedrogie, jest ich mnóstwo, są dostępne dla każdego. Tutaj będzie podobnie. Nie musisz się zastanawiać, czy będzie cię stać na wejście do danej restauracji, bo nawet jeżeli wybierzesz sobie jakąś knajpę z wyższej półki, i tak będzie tam co najmniej o połowę taniej niż w równorzędnym lokalu w Europie. Kiedy odwiedzam Warszawę, tak coraz trudniej jest znaleźć jakikolwiek pokój, nawet w standardzie późnego Gierka czy Gomułki za 250 zł, zaś tutaj w centrum wielkiej metropolii możemy mieć w tej cenie całkiem przyzwoity pokój typu studio z przepięknym widokiem na wieżę Petronas, z dostępem do basenu, siłowni i często jeszcze mnóstwa innych ciekawych atrakcji, które taki apartamentowiec czy hotel posiada. No ale możesz powiedzieć, 250 zł za noc to zdecydowanie za dużo. Nie ma problemu. Pokój w hotelu z basenem spokojnie wynajmiemy już za 100 zł za dobę. W Polsce w tej cenie to nawet ciężko już znaleźć pole kempingowe dla 2 osób z namiotem i autem. Oczywiście można to zrobić też dużo taniej, bo znajdziemy tutaj też pokój w cenie 40 zł za noc. No wtedy będzie to schowek na szczotki. Często taki pokój nie będzie miał okna, ale jeżeli chcesz to zrobić bardzo tanio, jak najbardziej można. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Oczywiście będą tutaj też hotele po kilka tysięcy złotych, ale naprawdę jest to taki poziom światowy i za podobne tego typu hotele musielibyśmy w Europie zapłacić ceny powyżej 10 tysięcy złotych za dobę. Podróżując po Malezji będziesz potrzebować oczywiście niezawodnego i szybkiego internetu. Najlepszym wyborem w tym przypadku będzie zakup karty eSIM od YesSIM. Możesz wybrać jeden z pakietów danych, ewentualnie wybrać opcję nielimitowanego internetu. Jeżeli podczas jednej podróży odwiedzasz więcej niż jeden kraj, ten wariant szybko się opłaci, gdyż w YesSIM możesz kupić sobie pakiet internetu na przykład na całą Azję Południowo-Wschodnią, ewentualnie nawet na cały świat. Nawet jeżeli wyjeżdżasz gdziekolwiek z Polski 2 razy w roku, ta opcja opłaca się bardziej niż zakup fizycznych kart SIM. Dzięki temu oszczędzasz też mnóstwo czasu oraz stresu na lotniskach przy instalacji nowej karty. Z kodem rabatowym podróżowanie, który wyświetla się teraz na ekranie, otrzymacie rabat na pierwszy zakup karty YesSIM. No dobra, ale jak już ogarniemy sobie nocleg, tak co z resztą? Życie w tym kraju jest naprawdę bardzo tanie. Tutaj nikt nie przygotowuje samodzielnie posiłków, bo się to po prostu nie opłaca. W restauracji jesteśmy w stanie zjeść obiad już nawet za 5 zł. Naprawdę. I to jest obiad, którym najadam się na full. Nie żadne dziadowanie. Oczywiście są restauracje na wyższym poziomie, tych też jest bardzo dużo. Jest tutaj mnóstwo nowoczesnych galerii handlowych, w których możemy poczuć się jak w najlepszych światowych metropoliach i zapomnieć o tym, że jesteśmy w Azji i nawet tam te ceny będą o połowę niższe niż w Polsce. Co najmniej o połowę. Ale jeżeli nie chcemy przepłacać, tak możemy sobie iść na dokładnie to samo jedzenie do rodzinnej garkuchni, czyli tak zwanego warungu. Oczywiście możesz iść do knajpy w stylu zachodnim dla zachodnich turystów i tak zapłacisz tam połowę mniej niż w Polsce, ale ja zawsze korzystam z knajp prowadzonych przez lokalne rodziny. Takich jak te. Tutaj możemy kupić jedzenie wprost na ulicy, nałożyć sobie sami to, co uważamy za stosowne. Niby mogliby mnie tu oszukać, ale nigdy taka sytuacja w Malezji nie miała miejsca. Nakładamy sobie, ile uważamy za stosowne i to, co uważamy za stosowne, a wybór jest naprawdę przeogromny. Często w takich knajpach mamy do wyboru różne ryby, mięso, kurczaki, wołowinę oczywiście, tutaj wieprzowiny nie będzie. Oraz owoce morza, krewetki, tak jak tutaj zobaczcie, jakie potężne. Do tego kalmary, kałamarnice, czasem się trafi ośmiornica, oczywiście warzywa, tofu, czy jakieś kotleciki warzywne dla wegetarian. Jeżeli ogólnie ktoś jest wegetarianinem, nie je mięsa, tak będzie jadł tutaj bardzo tanio, bo za taki posiłek zapłaci około 5 zł. Jeżeli weźmiemy sobie rybę, tak jak tutaj, zapłacimy maksymalnie 10 zł. Nałożyliśmy sobie 2 pełne talerze,
po dużym dzwonku ryby, do tego ananasy w sosie orzechowym, naprawdę przepyszne, polecam, no i różne warzywa. Do tego 2 mrożone herbaty z cytryną i za to wszystko płacimy 25 ringgitów, czyli jakieś 23 zł. Co ciekawe, rachunek wygląda w ten sposób, napisany na karteczce, kelner przychodzi, na oko wycenia i nigdy nie zostałem oszukany w Malezji. Wiadomo, jakby to się skończyło na przykład w Indiach, czy często też w Tajlandii, cena by była co najmniej razy 2, a tutaj zawsze płacimy tak samo jak lokalsi, dlatego no, warto odwiedzić ten kraj, dopóki tutaj jeszcze nie ma żadnej kultury oszukiwania turysty. Większość Polaków być może nie jadłaby w takim miejscu, bo obawiałaby się zatrucia, brzydziłaby się, jak ono wygląda. No i nie ukrywam, że polski sanepid oczywiście zamknąłby w 5 minut tego typu wszystkie knajpy w mieście, ale szczerze nigdy się nie zatrułem jedząc w takim miejscu, a za to słyszałem mnóstwo opowieści od Polaków, których spotkałem tutaj, którzy stołowali się w tych 5-gwiazdkowych restauracjach, hotelach, gdzie wszystko wyglądało na tip-top, na styl europejski i mieli bardzo poważne zatrucia. Dlaczego? Dlatego, że tam bardzo mało ludzi spożywa te posiłki, to jedzenie jest często nieświeże, a tutaj te knajpy prowadzone przez lokalsów są prowadzone głównie dla lokalsów, czyli gdyby struli sąsiadów, to knajpa by zbankrutowała, bo turysta zachodzi tutaj rzadko, to jest mniej niż 10% klientów, stąd jedzenie jest zawsze świeże, przygotowywane na bieżąco i gwarantuję Wam, że nigdy w takim miejscu się nie zatrujecie, więc swoje obrzydzenie wystarczy schować do kieszeni i zamiast płacić 2, 3, 4 razy tyle, zjemy dokładnie to samo, bardzo pyszne i często smakuje to dużo lepiej niż w tych drogich knajpach. Porcje są takie, jakie sobie nałożymy i takie, jakie będziemy uważać za słuszne. Dajemy się naprawdę dosyta, smacznie, spróbujemy autentycznych smaków malajskich. No i co ważne, wspomożemy lokalne rodziny, a nie wielkie korporacje czy knajpy jakichś tam bogatych bossów, którzy kupią sobie za nasz obiad kolejne BMW czy Porsche. Toalety publiczne zwykle są za darmo, ale jeżeli już trzeba zapłacić, to zobaczcie, ile to kosztuje. 50 sen, czyli 45 groszy za skorzystanie z toalety. Brzydzicie się jeść na ulicy albo w rodzinnych knajpach? Nie ma problemu. Tutaj za polską pensję będzie stać każdego, aby pójść sobie do eleganckiej knajpy. Można na przykład zjeść sobie obiad czy kolację w jednej z knajp, która jest zlokalizowana w głównym pasażu handlowym dla turystów. Tutaj wszystko jest no nieco droższe niż na ulicy. W porównaniu do cen polskich wyda się Wam bardzo tanio. Spójrzcie na przykład, ile kosztują tutaj dania obiadowe. Ryż z jakimś kurczakiem albo z rybą, warzywami i jajkiem. Najdroższe danie w tej knajpie kosztuje jakieś 13 zł. I takim obiadem najadamy się już na full. Tutaj też nikt nie zdziera na napitkach do jedzenia, tak jak w Polsce często zwykła szklanka wody kosztuje co najmniej 10 zł w knajpie, nie mówiąc o coli czy piwie. Tak, tutaj możemy sobie kupić, zobaczcie, cały set. Ryba, ryż, do tego warzywa różne grillowane i mrożona herbata w cenie jakichś 28 zł. Jak mamy kartę stałego klienta, tak będzie to jeszcze taniej i wyjdzie nas coś lekko ponad 25 zł. Ale ogólnie picie w restauracjach jest bardzo tanie. Za mrożoną herbatę czy jakiś napój sokopodobny zapłacimy tutaj od 2 do 5 ringgitów. W tej cenie oczywiście wypijemy też kolę, sprite i wszelkie inne słodkie napoje. Za świeży sok, zobaczcie, w centralnym pasażu dla turystów kosztuje tylko 10 ringgitów. Za szklankę świeżego soku z mango. Podobne ceny oczywiście będą, jeżeli chodzi o inne lokalne owoce, ale co ciekawe, najdroższe jest tutaj awokado oraz sok, który u nas jest najtańszy, czyli jabłkowy. Dlatego, że tutaj jabłonie nie rosną. To wszystko jest sprowadzane wtedy z Europy, no i jest to owoc egzotyczny, tak samo jak w Polsce mango. Nie zajadajcie się tutaj też truskawkami, o ile truskawki są, bo można je na przykład uprawiać w rejonie Cameron Highland. Tak, są mocno drogie, gdyż są uznawane za lokalny rarytas. Jeśli chodzi o ceny w sklepach, tak też w
porównaniu do polskich są one śmiesznie niskie. O ile nie będziemy kupować w sklepach typu Żabka, czyli 7-Eleven i KK, gdzie te produkty kosztują razy 2, tak za malutką puszkę coli czy jakiegoś innego napoju zapłacimy lekko ponad złotówkę. Zobaczcie, tutaj cała paczka KitKatów to kosztuje akurat 13 tutaj ringgitów, ale taką dużą puszkę ananasa, w której znajduje się 10 KitKatów, to jest koszt 10 ringgitów. No śmiesznie tania. Jeśli chodzi zaś o ceny napojów, tak zobaczcie, butelka coli 1,25 litra kosztuje w przeliczeniu 2,5 zł. Wszystkie puszki poniżej 2 zł za sztukę. Tutaj nawet mamy lokalne napoje z owoców typu liczy, jaśmin, niecałe złoty 50 za sztukę. 10-pak jajek to koszt 6,5 zł. Mrożoną kawę wypijemy też bez problemu w cenie do 2 zł. Taka mała buteleczka Coca-Coli w sam raz na raz to koszt ringgit 30, czyli niecałe złoty 10. Co ciekawe, możemy tu kupić również polskie produkty i zobaczcie, tiki-taki od Wawela kosztują tutaj 45 zł, także no sporo drożej, ale no produkty importowane z Europy, wiadomo, będą tutaj drogie, ale jeżeli bazujemy na produktach lokalnych, lokalnie produkowanych w Azji, tak są one mocno tanie. Nawet taka paczka zwykłych jeżyków wychodzi tutaj około 20 zł. Lokalne słodycze są bardzo tanie i zobaczcie, można sobie nawet kupić w takiej pięknej puszce pamiątkowej. Kiedy zjemy czekoladki, może posłużyć na trzymanie różnych drobiazgów. Może być to też świetny prezent. Mamy do wyboru wiele tutaj modeli i kosztuje to tylko 12 ringgitów. Jeśli chodzi o ubrania, też są bardzo tanie. Pamiątkowe koszulki kupimy już od 5 zł za sztukę do maksymalnie jakichś 20-25. Koszule z lokalnymi wzorami batik, z bardzo dobrego przewiewnego materiału, idealnego na upały, kupimy już w cenie od 20 zł. Można więc ubrać się tutaj bardzo tanio, zarówno w lokalne wzory, jak i kupić sobie podróbki znanych marek, bo tego też jest co niemiara. To, że jest tanio, już wiemy. W takim razie, co można robić w Malezji? Po co tutaj w ogóle przyjeżdżać? Kraj ten powierzchnią zbliżony jest mocno do Polski. Z tym, że podzielony jest na część, która znajduje się na Półwyspie Malajskim oraz na dwa stany Sarawak i Sabah, które znajdują się na wyspie Borneo. Do tego dochodzi nam jeszcze kilkaset mniejszych i większych wysepek, które rozrzucone są wzdłuż wybrzeża. Cały obszar Malezji leży w strefie tropikalnej. Przez cały rok jest tutaj bardzo gorąco oraz wilgotno. Wiem, że nie każdemu taki klimat odpowiada, ale jak już pokonamy te drobne niedogodności, tak ten kraj ma naprawdę bardzo dużo do zaoferowania. Oprócz futurystycznej metropolii, czyli Kuala Lumpur, to miasto naprawdę robi potężne wrażenie na każdym, kto je zobaczył. I to nie tylko za pierwszym razem. Tutaj oprócz szklanych wieżowców, apartamentowców z basenami powyżej 50 piętra, możemy znaleźć mnóstwo zabudowy kolonialnej, którą zostawili tutaj Anglicy. Oni de facto zbudowali ten kraj, bo jeszcze 200 lat temu, dokładnie w tym miejscu, w którym się teraz znajduje, czyli w centrum Kuala Lumpur, była dżungla. Tutaj pływały krokodyle. Malezja od początku była też budowana przez różne nacje. Przede wszystkim Chińczyków, Anglików i Hindusów. Byli tutaj też przybysze z Indonezji, z wyspy Jawa, no i lokalne plemiona malajskie. Te wszystkie nacje zbudowały Malezję. Stąd jeżeli ktoś lubi poznawać obce kultury, religie, smaki, będzie tutaj w niebo wzięty. Gdyż na każdym kroku możemy zapoznać się z kulturą indyjską czy chińską, nie wyjeżdżając w ogóle do tych krajów. Zamiast podróżować po Indiach, co jest bardzo ciężkie i możecie to sobie też obejrzeć na tym kanale, tutaj możemy liznąć Indii w bardzo komfortowym i nieśmierdzącym wydaniu. To samo z Chinami. Są pewne miasteczka, pewne dzielnice nawet w Kuala Lumpur, w których może nam się wydawać, jak gdybyśmy byli w Chinach. I pomimo, że Malezja niby oficjalnie jest krajem muzułmańskim, to tak naprawdę nie ma to żadnego porównania do ortodoksyjnego muzułmanizmu, który możecie spotkać na przykład w Dubaju czy Egipcie. Ten kraj
przy Malediwach czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich wydaje się bardzo liberalny i otwarty. Oczywiście miejscowe kobiety w większości zakrywają włosy i na tym islam się kończy. My jako turyści zagraniczni mamy tutaj pełną swobodę ubierania. No oczywiście może nie wypada paradować w bikini po ulicy, ale jeżeli dziewczyna rozbierze się na plaży, nikt nie będzie na to krzywo patrzył. Zawsze też powtarzam, żeby szanować lokalne kultury i nie przesadzać. Jak na kraj muzułmański jest tutaj też stosunkowo łatwy dostęp do alkoholu. Dziś alkohol kupimy już prawie wszędzie. Są jeszcze nieliczne stany, w których tego alkoholu faktycznie nie ma, ale te, które odwiedzają turyści, są zalane alkoholem. W samym Kuala Lumpur bez problemu pójdziemy do baru, w którym nachlejemy się w trupa, pójdziemy sobie na dyskotekę, czy posłuchamy koncertu z zachodnią muzyką. Są też strefy bezcłowe, takie jak wyspa Langkawi, na którą zwożone są wycieczki z biur podróży, również z polskich, i ta wyspa jest strefą bezcłową. Możemy tam kupić w sklepach bezcłowych bardzo tani alkohol i spożyć go bezpośrednio na plaży. I o ile w Malezji alkohol jest drogi, tak w tych miejscach bezcłowych jest znacznie tańszy niż w Polsce. Ale jak już jesteśmy na wyspie Langkawi, tak wspomnę jeszcze o plażingu, gdyż Malezja oferuje niezliczoną ilość wysp, zarówno na wschodnim, jak i zachodnim wybrzeżu, oraz małych wysepek przy wielkiej wyspie Borneo. Są to idealne miejsca do plażowania, snorkelingu czy nurkowania. To właśnie w Malezji znajduje się najlepszy punkt nurkowy na świecie, Sipadan. Jeżeli ktoś z Was nurkuje, to na pewno słyszał o tym miejscu. Jako że Malajowie czy Chińczycy nie plażują, tak możemy bez problemu znaleźć plaże, które są zupełnie wolne od jakichkolwiek ludzi i mieć takie miejsca praktycznie dla siebie. Jeżeli chodzi o zatłoczenie turystyczne, tak też jest ono wielokrotnie mniejsze niż w sąsiedniej Tajlandii czy Indonezji. Malezja nie jest jeszcze zadeptana turystycznie, więc śpieszcie się odwiedzać ten kraj, zanim to się stanie. Mam nadzieję, że prędko nie zrobi się z niej druga Tajlandia. Ale Malezja to też niesamowita dzika przyroda. To właśnie w Malezji mieści się najstarsza dżungla na świecie, która liczy sobie, jak szacują naukowcy, ponad 130 milionów lat. To tutaj spotkamy endemiczne gatunki zwierząt, które nie występują nigdzie indziej. Na czele z ulubionymi małpami Polaków, czyli nosaczami. Kto nie chciałby zrobić sobie zdjęcia z prawdziwym Januszem? Oprócz tego mamy tutaj możliwość spotkania w ich naturalnym środowisku orangutanów, słoni oraz tapirów. A jak będziemy mieć szczęście, to możemy nawet zobaczyć tygrysa malajskiego. Dzika przyroda jest tutaj dostępna dla każdego, bo mamy zarówno rezerwaty, w których mamy praktycznie pewność spotkania pewnych zwierząt, ale możemy też wybrać się na wielodniowe trekkingi do dżungli i to jest już opcja dla osób, które szukają bardziej wyszukanych wrażeń, nie boją się wyjść ze swojej strefy komfortu. Poruszanie się po Malezji jest bardzo proste i tanie. Działa tutaj bogata sieć autobusowa, bez problemu wynajmiemy też auto. Link do strony, gdzie można zrobić to najtaniej, zostawiam Wam oczywiście w opisie tego filmu. Oprócz tego po kraju możemy też poruszać się bardzo tanio samolotami. I to nawet jeżeli kupimy sobie taki lot kilka dni wcześniej, możemy zapłacić za niego nawet kilkanaście dolarów. Parkingi są tutaj z reguły darmowe, a nawet jeżeli są płatne, to jest to symboliczne pół ringgita bądź 1 ringgit za godzinę. Ale ogólnie przy większości atrakcji nie musimy płacić za żaden parking. Płatne strefy parkowania znajdują się jedynie w centrach zatłoczonych miast. I co ciekawe, w tym kraju przez ostatnie 10 lat inflacja była znikoma. W zasadzie od 2015 roku z przerwą na pandemię spędzam tutaj zimę. I wiecie co? W knajpie, w której przed pandemią płaciłem 10 ringgitów za obiad, dziś płacę taką samą kwotę. A przypomnij sobie, ile płaciłeś za kebab w 2020 roku lub za obiad w swojej ulubionej restauracji. Ceny nie wzrosły lub wzrosły nieznacznie. Jeżeli chodzi o ceny hoteli, one od 6 lat też się praktycznie nie zmieniły. Przy niektórych produktach spożywczych widać wzrost do maksymalnie 30%, ale ogólnie te ceny stoją na jednym i tym samym poziomie. Dzięki temu, nawet jeżeli zarabiasz tą polską pensję,
za którą nie jest Cię stać poszaleć we Włoszech czy na Lazurowym Wybrzeżu, przyjeżdżając do Malezji, możesz się poczuć jak prawdziwy Bogol, jak Angol, który przyjeżdża do Krakowa na rynek i bawi się, jakby to miała być jego ostatnia noc w życiu. Podsumowując, czy Malezja jest idealnym krajem na spędzenie urlopu? Pamiętajcie, że nie ma miejsc idealnych i zarówno tutaj zawsze znajdą się jakieś minusy. Zachęcam do obejrzenia całej serii filmów z Malezji na tym kanale, dzięki czemu będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda codzienne życie w tym kraju, ile to wszystko kosztuje oraz poznać najlepsze atrakcje. Jednak jak dla mnie to miejsce wygrywa. I może nie jest najtańsze, bo taniej będzie w Indiach, Kambodży czy Wietnamie, ale tam za tą samą cenę dostaniemy dużo niższy standard i komfort. A wiem, że wielu rodaków, którzy wybierają się na wakacje, nie liczy się z pieniędzmi, gdyż wyznaje maksymę: zarabiam, więc na wakacjach nie będę sobie niczego żałował. Ale nie sztuką jest wydać wasze 10-miesięczne zarobki w 2 tygodnie. Sztuką jest spędzić ten czas na w miarę wysokim, a nawet luksusowym poziomie, żeby pochwalić się później pięknymi zdjęciami na social mediach i żeby tego sąsiada Janusza zeżarła zazdrość. Nie musimy wcale wydawać olbrzymich pieniędzy. Za tydzień, który wydacie w Dubaju, w Malezji spędzicie 3 tygodnie na równie wysokim poziomie. Ewentualnie pojedziecie sobie 3 razy w ciągu roku w miejsca typu to. Maksymą tego kanału jest tanie podróżowanie, więc zawsze pokazuję Wam, jak zwiedzać tanio świat, a przede wszystkim nie przepłacać. Nie sztuką jest wydać wszystkie pieniądze, bo to potrafi każdy głupi. Sztuką jest zobaczyć wiele fajnych miejsc, nawet skorzystać z tych 5-gwiazdkowych hoteli. Skoro są tak tanie jak Akademik w Polsce, to czemu nie? I na koniec przywieźć piękne, niezapomniane wspomnienia i zdjęcia. I wtedy możemy mówić, że jesteśmy prawdziwymi podróżnikami. Zachęcam do obejrzenia całej serii z Malezji. Myślę, że nie jedno miejsce i nie jedno zdarzenie Was tutaj jeszcze zaskoczy. Jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś wrażenia po swoich pobytach w Malezji, którymi chcielibyście się podzielić ze mną i innymi widzami, piszcie śmiało w komentarzach. A jeżeli chcielibyście zwiedzić Malezję, ale boicie się tutaj przyjechać samodzielnie, tak będę organizował co roku każdej zimy objazdowe wyprawy po części Półwyspu Malajskiego i wyspie Borneo, na których będziecie mogli zobaczyć najciekawsze miejsca, jakie ma do zaoferowania ten kraj. I wtedy już nie musicie znać języka, martwić się o logistykę, organizację i bezpieczeństwo, bo wszystkim zajmę się ja. Dodatkowo pokażę Wam miejsca, do których nigdy nie dotarlibyście z tradycyjnym biurem podróży. Do zobaczenia w kolejnych filmach, a być może z częścią z Was na wspólnej wyprawie. Cześć!